Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś moimi gośćmi będą moi rodzice, którzy ostatnio wybrali się na wyjazd rowerowy, przejechali 1500 km rowerem, pojechali z Łodzi na 2 kołach w Bieszczady, tam pozwiedzali Bieszczady i wracając wschodnią ścianą Polski przejechali do Białegostoku, skąd wrócili już pociągiem do Łodzi, ale tylko dlatego, że nie mieli czasu na to, żeby wracać na 2 kołach, bo takie były chęci. Nie byłoby w tym nic nietypowego, nic dziwnego, gdyby nie to, że jechali na tandemie. No i dzisiaj właśnie porozmawiam z nimi o tym, jak się jeździ na takim tandemie, czy ma wady, czy ma zalety, jak to wygląda w porównaniu z jazdą na solówkach. Zapraszam. Ok, tutaj mój tata Andrzej, moja mama Iwona. Witamy. I mam do Was takie pierwsze pytanie. W ogóle skąd się wziął pomysł na tandem? 3 lata temu, wtedy zaczęła się nasza przygoda z tandemem. Jeździliśmy wcześniej na solówkach, ale było nam tak jakby mało raźno. Jedno zostawało z tyłu, drugie jechało do przodu. Ciężko nam było ze sobą jechać. Musieliśmy oglądać siebie w lusterkach, a tak jesteśmy teraz razem ze sobą. Ok, a powiedzcie mi, no bo już mówiłem na początku, przejechaliście 1500 km po Bieszczadach, po wschodniej Polsce. Czy dalibyście radę przejechać na solówkach, czyli każdy na swoim rowerze w porównaniu z tandemem? Tu pytanie do mojej mamy. To może ja? Ja już nie. Nie w tym wieku. Może jakbym miała Twoje lata, to tak. I zresztą jeździliśmy na solówkach, tak? Jeździliśmy dosyć dużo. Ale już teraz nie. Teraz już tylko na tandemie. Ok, no ale jak to właśnie, jak wygląda, bo jak rozumiem, Ty jeździsz, znaczy rozumiem, w zasadzie ja to wiem, że jeździsz z tyłu jako pasażer. Jak wygląda jazda z perspektywy pasażera? Czy jest tak, jak większość ludzi pisze w internecie, na przykład, że widzisz tylko plecy i 4 litery kierowcy, czy no nie jest tak źle wcale? Jak chcę widzieć plecy, to je widzę, no ale jak chcę widzieć boki, to też widzę wszystko, tak? Nie widzę z przodu, to jest dla mnie trochę nowość i to jest dla mnie trochę źle, bo lubię widzieć to, jak jadę. Co na mnie się zbliża, czy auto, czy tam ktoś jedzie. Ale już się przyzwyczaiłam. No właśnie, a ja tutaj też widzę, że macie lusterka i to nie tylko 2 z przodu, ale tylko jeszcze dodatkowe 1 z tyłu. No i po co te lusterka są w tandemie? Ja rozumiem, że no w zwykłym rowerze też się przydają, ale w tandemie myślę, że szczególnie. Nie da się jeździć na tandemie bez lusterek. Jest to bardzo niebezpieczne. W związku z tym, że pasażer zasłania, a w lusterkach widać wszystko. Czy ktoś jedzie, nie jedzie, skręca. Dobry jest też lusterko dla pasażera, dla mojego palacza z tyłu jest bardzo dobre lusterko. W związku z tym, że też widzi, obserwuje, jakie manewry wykonać i kiedy. Trzymamy też równowagę, wtedy razem nie ma jakichś zachwiań, że jedno w lewo, drugie w prawo. No jest zupełnie inaczej. Widać bardzo, bardzo bezpiecznie Zwłaszcza jak się jedzie po drodze szybkiego ruchu, tak? Jest droga, gdzie dużo Audi i wtedy ja też widzę, że tir jedzie, tak? Nie zawsze przód, że tak powiem, to zauważa, no wtedy też mówię, tak? Uwaga, tir i my troszeczkę jakby niestety musimy na bok, bo niektórzy nas omijają tak zgodnie, pięknie, ładnie, ale niektórzy chcieliby nas pomacać, dotknąć, przywitać się może. No właśnie, a jak ludzie na Was reagują, jak jedziecie tandemem gdzieś po wsiach, po miastach i miasteczkach? O, jaki fajny rower. O, jaki piękny, tato, patrz, mamo, patrz, o, fajny, ale fajny. A ta pani to nic nie robi, też bym chciała tak jeździć. A to zupełnie nieprawda. Różnie. Zupełnie nieprawda. Pedałujemy oboje razem, równo, nie da się pedałować jedno, żeby wstrzymało pedałowanie. No właśnie, ale jak to wygląda podczas jazdy? Technicznie, porównując to do jazdy na zwykłym rowerze, no tutaj nie da się przecież odpuścić pedałowania, że jedna osoba przestaje pedałować. Szukałem, zanim kupiliśmy tandem, szukałem na YouTubie, czy jak to się tam nazywa, opisu, ewentualnie filmu jakiegoś gdzieś, jak to się nauczyć jeździć na takim tandemie. Nic takiego nie znalazłem. Sami musieliśmy opracowywać technikę nauki jazdy na rowerze. Może tu zaprezentujemy, jak to wygląda. Proszę, wskakujcie. Dla tych, którzy by chcieli kiedykolwiek zobaczyć. Maszynista najpierw wsiada, staje rozkrakiem, tak? Palacz z tyłu siada sobie wygodnie na siodełku, nastawia już automatycznie pedał do ruszania i jedziemy.
I tak samo przy stawaniu. Zatrzymujemy się, maszynista staje okrakiem, palacz siedzi, stoimy na światłach. Ruszamy w ten sposób. Bardzo prosta sprawa. Równowagę trzeba trzymać, równo rozładowywać, rozkładać sakwy. Jeżeli jedzie się z sakwami, muszą być równo napakowane, bo każdy kilogram, jadąc 100 km, 140 dziennie, odczuwa się później na jedną bądź na drugą rękę przesilenie. Po prostu musi być idealnie wyważony. No właśnie, a propos jeszcze wagi, tutaj na pewno część osób może się zastanawiać, że taki rower niebotycznie dużo waży, no ale jak tutaj zważyliśmy, to przed nagraniem wyszło, że 23 kg taki tandem waży, jeszcze z bagażnikiem, stopką, z błotnikami, no różnymi dodatkami, więc tutaj spokojnie poniżej 22 kg by ważył, czyli tak naprawdę mniej niż dwa rowery osobno. I czy czuć właśnie tę wagę chociażby jadąc pod górę na wzniesieniach? To znaczy jazda na rowerze, na tandemie pod górkę nie jest taka prosta. Jest ciężko. Najlepiej jedzie się po prostej, ewentualnie delikatne zjazdy. Podjazdy są trudne, trudniejsze niż na solówkach. Trudniejsze, mimo tego, że jest lżejszy, ale po prostej jadąc na pewno jest łatwiej w związku z tym, że maszynista jadący z przodu zasłania palacza, czyli już jakby po prostu opór powietrza jest zmniejszony dużo. Sakwy mamy jak na taki wyjazd napakowane około 20 kg, także zwiększa nam to też, ale widzieliśmy na solówkach jadące osoby bardziej opakowane niż my. Okej, to mam jeszcze na koniec pytanie. Powiedzcie, czy polecacie w ogóle jazdę na tandemie? Czy to jest rower dla każdego? Czy trzeba byłoby się nad tym jeszcze chwilę zastanowić, czy kupić taki rower? To ja powiem, jak kto lubi. Nikogo nie namawiamy, nikomu nie polecamy, każdy musi spróbować sam. Są ludzie, którzy lubią jeździć solówkami, są ludzie, którzy jeżdżą już na elektrycznych. My, jak dożyjemy wieku mojego taty, też będziemy jeździć z elektrycznym silniczkiem, na pewno, bo wszystko dla ludzi, najważniejsze, żeby jeździć, żeby uprawiać cośkolwiek, robić dla siebie, tak? A możemy zachwalić, pięknie jest, na tandemie jest pięknie. My, przymierzając się do zakupu tandemu 4 lata temu, nie mieliśmy takiej możliwości. W tej chwili pojawiły się nawet rowery miejskie, tandemy. Można spróbować za niewielkie pieniądze, nie trzeba ani kogoś prosić, żeby dał się przejechać takim tandemem, po prostu wypożyczyć sobie, przejechać i jest to jakby duże ułatwienie. Duże ułatwienie. Na pewno polecałbym kupno, jeżeli ktoś planuje wyjazdy na dłuższe wyjazdy, kupno nowego, dobrego sprzętu. Nie polecam używek jakichś, bo z tego co słyszę, na krótkie przejażdżki 30-kilometrowe bardzo dobrze. Na dłuższe dystanse musi być dobry sprzęt. No i dobra, z tą myślą Was zostawię. Jak widzicie, nawet w tym wieku, nawet w tym wieku można jeździć jeszcze, pokonywać wielkie odległości i tandem bardzo sprawnie tutaj się sprawdził i działał w przypadku moich rodziców, ale myślę, że w przypadku naprawdę wielu osób taki rower by się sprawdził. Ja dziękuję Wam w takim razie za oglądanie. Pozdrawiamy. 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 Trzymajcie się. Na Do szlaku. zobaczenia. Trzymajcie się. Hej.